Ut pictura poesis, ta formuła Horacego oznacza poezja jest jak obraz albo poezja powinna być jak obraz, to znaczy tak samo działać na odbiorcę, poruszać go, sprawiać, że wyobraża sobie coś. Problemem związków poezji i malarstwa interesowano się już od starożytności i mimo napisanych na ten temat opasłych tomów pozostało w tym coś tajemniczego. Interesował się tym niewątpliwie również Tadeusz Różewicz na tyle mocno, że po wojnie został studentem historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od malarstwa oczekiwał bardzo dużo, odbudowania zniszczonego przez II wojnę światową systemu wartości. Nieprzypadkowo wspomnienie pobytu Pabla Picassa w Krakowie przypomina mu o misji pisania wierszy po Oświęcimiu. Przez kilkadziesiąt lat pisze więc i od czasu do czasu zdradza swoje malarskie inspiracje. I są wśród nich zarówno dzieła wielkich mistrzów, jak Rafael, Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velázquez, jak i przedstawicieli awangardy XX wieku. Wspomniany Picasso, ale także Paul Klee, Alberto Burri czy Francis Bacon i oczywiście jego przyjaciele i znajomi malarze. Jerzy Nowosielski, Jerzy Tchórzewski, Kazimierz Mikulski, Ewa Kierska, Maria Jarema, Tadeusz Brzozowski, Andrzej Wróblewski. Wspominał, że w ich pracowniach lubił zasypiać i budzić się i to były jego prawdziwe uniwersytety. Chociaż Różewicz nie posługiwał się profesjonalnie warsztatem malarza ani rysownika, chociaż próbował, trzeba mu to przyznać, to malarstwo i poezja były dla niego bardzo głęboko związane. Myślę, że to dlatego, że poezję rozumiał jako coś więcej niż napisany wiersz, a malarstwo jako coś więcej niż malowidło na ścianie. Spotkania z obrazami były dla niego bardzo osobiste i nie kończyły się w muzeach. Świadczy o tym fragment Starczy z pajęczyny, gdzie poeta relacjonuje skrupulatnie, ile czasu poświęcili arcydziełu Rafaela Fornerinie poszczególni zwiedzający. Na przykład mężczyzna w średnim wieku zatrzymał się przed Forneriną 30 sekund, a dwaj szpakowaci mężczyźni zatrzymali się przed obrazem 15 sekund. Jeden z nich potem spojrzał w okno, a drugi zajrzał do przewodnika. A dalej wspomina swoje doświadczenie. Pół godziny z Forneriną w autobusie. Patrzy na mnie czarną źrenicą. Białko robi się niebieskie, przez roślinność przebija niebo. W lewym rogu rąbek szaty pełznie w moich zmęczonych oczach. Ale nieważne, czy spędzisz przed obrazem pół godziny, tak jak Różewicz, czy 15 sekund, czy 5 sekund. Ważne, co ten obraz zostawi w tobie.